Jarosław Kaczyński chwali Unię Europejską, Lewicę i Borysa Budkę. Jarosław Kaczyński przyznał, że rok temu chciał oddać władzę. Przedsiębiorcy tracą na Polskim Ładzie, a PiS zyskuje w sondażach. Platforma ma gabinet cieni. Minister Czarnek nie próżnuje. O tym m.in. powiemy w tym wydaniu programu w telegraficznym skrócie. Niedziela, 23 maja. Macie Orłoś. Zaczynamy. A zaczynamy od wywiadu dla serwisu Interia.pl, za pomocą którego przemówił wódz naczelny, prezes Jarosław Kaczyński. W jego wypowiedziach pojawiło się kilka zaskakujących wyznań. Na przykład to, że właściwie ta Unia Europejska to wspaniała szansa dla Polski. O funduszach unijnych powiedział pan prezes tak. To były zawsze poważne pieniądze, z olbrzymią rolą w naszej gospodarce. Do okresu wejścia do Unii Europejskiej byliśmy na wielu poziomach zablokowani, jeśli chodzi o przedsięwzięcia zbiorowe, o inwestycje. Po wejściu do Unii Europejskiej zaczęło się dziać. No i kto by pomyślał, że prezes tak naprawdę jest zagorzałym euroentuzjastą i tylko po prostu nie wie, jak zagadać. Jarosław Kaczyński oprócz miłości do Unii pytany był także o miłość do władzy. Jednak dziwił się, że jaką on tam ma władzę, prawie żadną, nie róbmy zagadnienia. Chciałby oczywiście mieć jak największą, wyłącznie dla dobra Polski, ale różnego rodzaju korporacje nie pozwalają. Czyli znów to wszystko sprawka ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Nie dość, że zorganizował wybory, które się nie odbyły, nie zbudował elektrowni, którą miał zbudować, to teraz jeszcze za pomocą państwowych korporacji walczy z władzą prezesa. No co za człowiek? Może on to złośliwie robi, może jest takim trolem w rządzie, no nie wiem. Co poza tym mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości? Na pewno jesteście ciekawi. No, na przykład skomentował karierę szefa PO Borysa Budki. O dziwo, w jego wypowiedzi było widać niespodziewaną sympatię. Różne rzeczy przeżywałem w polityce, w związku z tym nie wiem, jakie będą losy pana Borysa Budki. To młody człowiek jak na polityka. Może być różnie. Sądzę, że stwierdzenie może być różnie bardzo dobrze opisuje przyszłość przewodniczącego PO, którego przywództwo w partii coraz częściej stawiany jest pod dużym znakiem zapytania. Dziwi taka wyważona postawa prezesa względem lidera opozycji, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę niektóre wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy. W tym samym wywiadzie Jarosław Kaczyński podkreślał zainteresowanie niektórymi pomysłami lewicy. Uczciwie przyznam, że po stronie lewicy są ciekawe i inspirujące głosy. Szok, niedowierzanie i zgrzyt zębów. Jarosław Kaczyński, prezes nasz kochany, popiera pomysły lewicy. No świat się kończy. Ale to jeszcze nic. Jarosław Kaczyński stwierdził w wywiadzie, że już rok temu chciał się podać do dymisji, widząc przynajmniej 3 osoby w roli swojego następcy. Wow. Podsumujmy więc. Pochwała tej zgniłej, zżartej lewactwem Unii Europejskiej. Sympatia do lidera totalnej antypolskiej opozycji Borysa Budki. I popieranie pomysłów lewicy, skandal na skandalu. Skandal i jeszcze raz skandal. Lewackie ideologie opanowały głowę prezesa. Panie prezesie Jarosławie Kaczyński. No nie wiem, ale może faktycznie warto już przejść na emeryturę i rzucić się w troskliwe ramiona ZUS-u. Żarty żartami, lewactwo prezesa lewactwem prezesa, ale teraz trochę na poważnie. Wróćmy do jednego z elementów nowego polskiego ładu. Rzeczpospolita potwierdziła w Ministerstwie Finansów, że przedsiębiorcy płacący podatek liniowy nie będą mieli prawa do kwoty wolnej od podatku i to mimo podwyższenia składki zdrowotnej. 30 000 złotych kwoty wolnej od podatku to flagowa obietnica Zjednoczonej Prawicy zawarta w Polskim Ładzie. Co ciekawe, jeszcze w poniedziałek Ministerstwo Finansów twierdziło, że w przyszłym roku dostaną ją wszyscy podatnicy. A tu taka niespodzianka. Wszyscy podatnicy dostaną, ale nie wszyscy. Bo rząd nie zalicza do wszystkich prawie 700 000 przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem liniowym PIT. To, co teraz powiem, dla części z widzów może być ciężkim szokiem, także co wrażliwszych uprasza się o zatkanie uszu.
Tak na przykład, albo tak. Okazuje się ku powszechnemu zdziwieniu i konsternacji, że aby komuś dać, trzeba komuś zabrać. Tak, proszę Państwa, tak właśnie jest. Abyśmy wszyscy opływali w dostatki, a kraj miodem i mlekiem płynął, przedsiębiorcy płacący podatek liniowy PIT na Polskim Ładzie stracą i dodatkowo zapłacą większe składki. Ale co nas w sumie ci frajerzy na liniowym obchodzą? Przecież powszechnie wiadomo, że przedsiębiorcy to tak naprawdę oszuści i złodzieje, a już szczególnie ci od liniowego. Ci są najgorsi. Decyzję tę popiera chyba także spora część Polaków, a nawet nie chyba, tylko na pewno. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Poliester wynika, że na Zjednoczoną Prawicę oddałoby dziś głos aż 38% Polaków. Na drugim miejscu Szymon Hołownia i Polska 2050 20,9%, a Koalicja Obywatelska na trzecim 19,2%. Do Sejmu dostałyby się również Konfederacja oraz Lewica. Na granicy progu jest PSL. Polski Ład zadziałał. Sondaże w górę, inflacja w górę, koszty życia w górę, aż strach pomyśleć, co następne. Może nawet prezes nam urośnie. Łaskawe sondaże dla Szymona Hołowni i jego formacji powodują, że w kolejce ustawia się coraz więcej posłów chętnych do transferu z różnych stron politycznej barykady. Ostatnio Szymon Hołownia ogłosił nowy transfer, tym razem do Polski 2050 dołączył poseł Wojciech Maksymowicz, dotychczas związany z partią Porozumienie Jarosława Gowina. Z rządu do nowej partii opozycyjnej. No to jest nowość. Zastanawiające jest, czym poza dobrymi notowaniami Polska 2050 tak kusi parlamentarzystów. No i chyba znam odpowiedź, bo Szymon Hołownia otworzył właśnie sklep internetowy z gadżetami swojego ugrupowania. Torby, piórniki, kosmetyczki, wichlina papierowa i wszystko eko, bio i wege. Jest nawet torba pod nazwą Uśmiech Szymona z uśmiechającym się do wszystkich szefem nowego ugrupowania. Uśmiech Szymona nie jest tani. Kosztuje 85 zł, ale jak uśmiech jest komuś drogi, a rozumiem, że dla fanów Szymona Hołowni jego uśmiech jest drogi, no to nie może być tani. Ważne, by był prawdziwy, autentyczny i jeśli taki jest, to wszystko się zgadza. Chyba trochę zamotałem, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Panie Orłoś, wie pan, jak to jest z nadzieją i czyją jest matką, więc mówcie jaśniej, nie gmatwajcie tak, bo ludzie cierpliwość stracą w końcu. No dobrze, to teraz powiem tak jasno, że jaśniej nie można. Mimo widocznej zadyszki, Platforma nie ustaje w wysiłkach, aby odbić się w sondażach i wreszcie znaleźć pomysł na siebie. Poinformowała o tym dawno niewidziana Joanna Kluzik-Rostkowska w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Z. Zaskoczyła wszystkich informacją, że Borys Budka szykuje powołanie gabinetu cieni. Żeby była jednak pełna jasność, niby będzie to gabinet cieni, ale jakby trochę nie, bo będzie to gabinet przyszłości, cokolwiek to oznacza. Może to tak jak z tym Ładem, że miał być najpierw nowy, a potem został polski. Swoją drogą ciekawe, że nie narodowy. Narodowy Ład, no ale to na marginesie. Gabinet ten, cieni czy przyszłości, a może przyszłości cieni, ma obejmować nie tylko PO, ale całą Koalicję Obywatelską. Przypomnijmy, że Platforma miała już swoje doświadczenia z mechanizmem gabinetu cieni. Wtedy to, po jakimś czasie jego funkcjonowania, pytani przez dziennikarzy czołowi politycy Platformy, nie potrafili nawet wskazać, kto w tym gabinecie cieni zasiada i jakie stanowisko pełni. Przypomnijmy, że tak zwany gabinet cieni to formuła opozycyjnego rządu oczekującego, gotowego do przejęcia władzy po wygranej w wyborach. W przypadku Platformy jednak gotowość ta wydaje się czysto iluzoryczna, podobnie jak wygrana w jakichkolwiek wyborach. Także tak, co zrobić? Wie to chyba doskonale ludowy koalicjant Władysław Kosiniak-Kamysz, który w rozmowie z Rzeczpospolitą przyznał, że wszyscy w opozycji się pogubili i pora, aby zakończyli wzajemną walkę, tworząc wspólny front. Zaraz po tym jednak Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał Lewicę małym Jasiem wyrywającym się niepytanym do odpowiedzi. Z tego, co się dzieje w ławach opozycyjnych, można w ogóle wnioskować, że to jedna wielka piaskownica, w której siedzą same małe Jasie. Teraz miały być ogłoszenia parafialne, ale postanowiłem, że tym razem
Nic nie powiem o subach, obserwowaniu i patronowaniu, bo i tak wiecie, o co chodzi, więc raz mogę odpuścić. Ale pamiętajcie o subach, o obserwowaniu i o tym, że można zostać patronem WTS-u. Jak informuje Dziennik Wschodni, Prawo i Sprawiedliwość zabiega o powstanie Akademii Zamojskiej, a właściwie o jej reaktywację. Akademia Zamojska została bowiem założona w 1594 roku przez Jana Zamojskiego, a zlikwidowana prawie 200 lat później. Pomysłodawcą utworzenia tej nowej, starej uczelni jest poseł PiS z regionu Sławomir Zawiślak. Pan poseł chce, aby Akademia Zamojska jako uczelnia państwowa rozpoczęła działalność już 1 września. Jak czytamy, Akademia będzie utrzymana w duchu chrześcijańskiej tradycji narodowej i zajmie się przygotowywaniem elit państwowych do pracy wokół wspólnego dobra Polski. Czyli zapowiada nam się kolejna kuźnia przeszłych członków Ordo Iuris, ONR i innych radykalnych organizacji. Akademia Zamojska ma powstać na bazie istniejącej już w Zamościu państwowej uczelni imienia Szymona Szymonowica. I teraz uwaga, ciekawostka. Jej władze nic o tej sprawie nie wiedzą. Nikt nie kontaktował się z nimi, by temat przedyskutować. Kierownictwo uczelni twierdzi, że projekt ustawy jest niezgodny z prawem i narusza jej autonomię. Sprzeciw wobec przyjętego trybu powstania Akademii Zamojskiej wyraziło także środowisko naukowe, Polska Akademia Nauk czy Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tylko od razu taka nasza uwaga, może bardziej spontaniczna niż naukowa, ale trudno. Uwaga, mówię. Drodzy Państwo naukowcy, jakiego przyjętego trybu? Tu jest bez żadnego trybu, tu jest poseł Zawiślak, jego magnificencja minister Czarnek i żadne jęki, pomruki, utyskiwania, nic tu nie pomogą. Jak się nie podoba, to my wam rektorem zrobimy posła Suskiego i zamiast o Zamojskim to będziecie uczyć o caryce Katarzynie. Ale czerstwy żart, panie Orłoś, rozczarował mnie pan. Wypominać ciągle panu Suskiemu te caryce, słabe to jest. Dobra, Markowi Suskiemu będę dokładał we własnym programie tak długo, jak będę chciał. Nowe uczelnie w miejsce już istniejących to nie jedyny pomysł Ministerstwa Edukacji i Nauki na nową jakość. Nową jakość. Nową jakość. Przepraszam, nową jakość w polskim szkolnictwie. W czwartek wiceminister Tomasz Rzymkowski przekazał, że od roku szkolnego 2022-2023 w szkołach średnich powstanie nowy, odrębny przedmiot, czyli historia Polski XX i XXI wieku. To wszystko w ramach Polskiego Ładu, według założeń którego nauka historii ma być prowadzona 2 nurtami: historii powszechnej i historii Polski. Pomysł niezły? Nawet ja bym poszedł za ciosem i wprowadził szereg odrębnych przedmiotów, takich jak na przykład historia Polski XV i XVI wieku, historia Polski XVII i XVIII wieku, czy na przykład historia Jarosława i Lecha Kaczyńskich i ich rola w historii Polski. O sprawie wypowiedział się także sam minister Przemysław Czarnek. Zdradził, że uczniowie będą słuchać na lekcjach o wydarzeniach mających niezwykłe znaczenie dla historii Polski. Wymienił wejście Polski do Unii Europejskiej, traktat lizboński, funkcjonowanie Polski w ramach Unii Europejskiej, ewolucja Unii Europejskiej, z tworu praworządnego na twór niepraworządny. Młodzież będzie się uczyć tej zaktualizowanej, jedynej, słusznej historii Polski. Podobno program ma poruszać także temat tego, czy Jarosław Kaczyński powinien być prezesem Unii Europejskiej i dlaczego powinien, oraz wyjaśniać, że tak naprawdę to Angela Merkel jest gejem, a Donald Tusk miesza bigos z kolanem. Ależ Orłoś, pojechał pan teraz, znowu to samo, to się staje naprawdę nudne. Minister Czarnek chce coś zrobić, coś proponuje, zależy mu, a pan nic, tylko krytyka, krytyka i krytyka. Niech pan sam coś wymyśli, jak pan taki mądry. Ja uważam, że system edukacji powinien być gruntownie zreformowany, bo dzieci i młodzież mają za dużo teorii, a za mało praktyki. Szkoła nie przygotowuje ich do życia. Brawo, panie Orłoś, geniusz z pana. Jak pan coś powie, to boki zrywa. Ale ja mam rację. Wystarczy zapytać internautów. No, kochani, mam rację?
Na koniec wracamy na chwilę do kraju, gdzie Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs Policjant, który mi pomógł. Jak czytamy w komunikacie, głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami. Świetna inicjatywa. Zresztą od razu przychodzi mi na myśl kilka doskonałych kandydatur. Na pewno na wyróżnienie zasługuje grupa dzielnych funkcjonariuszy, którzy mimo oczywistego zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego, jak i współobywateli, podjęli się ostatnio heroicznej interwencji usunięcia nielegalnej, jednoosobowej demonstracji na rynku w Warszawie. Pełna odwagi i profesjonalizmu postawa policjantów pozwoliła na skuteczne usunięcie agresywnie stojącego uczestnika tej pikiety. Przykładów jest więcej, ale poprzestanę na tym, bo ostatnio właśnie widok ciągniętego za nogi i ręce mężczyzny za to, że trzymał transparent Nowy Ład równa się Trybunał Stanu, ten widok zrobił na mnie duże wrażenie i pozostanie w mojej pamięci na długo. No i pora na nasz kącik muzyczny, a w nim niepocieszony po porażce Rafała Brzozowskiego na Eurowizji, jego wielki fan Antek Orłoś. Antosiu, nie martw się, Rafał Brzozowski na pewno jeszcze kiedyś pokaże co potrafi. Witam. Po pierwsze, panie redaktorze Orłoś, ten żart z tym, że potrafi co pokaże co potrafi, majstersztyk. Po drugie, jeżeli chodzi o Eurowizję, to powiem tak. Kolejny raz Europa odrzuciła Polskę i na to nie powinno być naszej zgody i nigdy nie będzie, a pan Rafał jest moralnym zwycięzcą tego konkursu i z tego tytułu mu serdecznie gratuluję. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy kącik muzyczny, to mam naprawdę niezwykłą przyjemność zaprezentować Państwu najciekawszy moim zdaniem utwór w historii całego WTS-u i mówię to całkowicie poważnie. Otóż usłyszymy dzisiaj modlitwę pańską w języku Swahili. Baba Yetu to tytuł tego utworu, a w Swahili oznacza Ojcze Nasz. Przed Państwem wspaniała wokalistka gospel pani Anna Maria Mbayo. A jeszcze a propos Eurowizji i występu Rafała Brzozowskiego, to niestety, mówiąc całkiem wprost, to niestety nie była dobra piosenka i to niestety był kompletnie nietrafiony występ. Prezes Jacek Kurski chwalił i bronił, a wy, Orłoś, znowu na nie, bo wszystko w TVP jest dla ciebie na nie, Orłoś, tak? Bardzo przepraszam, ale Polska na Eurowizji w tym roku temat nie do obrony. I to już wszystko w tym odcinku programu w telegraficznym skrócie. Widzimy się w czwartek. Zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.